Dzień dobry Państwu. Dzisiaj lekarz Piotr Jarecki i lekarz Mikołaj Kamiński omówimy sobie taką bardzo ciekawą publikację na temat redukcji masy ciała u osób z cukrzycą typu 2 za pomocą czasowej restrykcji spożywania posiłków w porównaniu do grupy kontrolnej i do osób, które były na restrykcji kalorycznej, czyli liczyły kalorie. Trochę to skomplikowanie brzmi, ale nie bójcie się Państwo, my tutaj dla Państwa wszystko to ładnie skomentujemy. Badanie to jest najwyższy standard, czyli randomizowane badanie kliniczne. Mamy tutaj publikację Open Access, więc jak Państwo chcieliby sobie sami przeczytać, też jak najbardziej można. Duża rzecz, to znaczy jak tutaj bez leków zmniejszyć masę ciała, też poprawić kontrolę glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 i teraz jaką metodę zastosować, bo taka klasyczna, powiedzmy taka najbardziej akademicka, ograniczyć kalorie. I tutaj był taki cel: porównać i sprawdzić, czy ograniczenie czasowe spożywania posiłków jest bardziej skuteczne w redukcji masy ciała i w kontroli glikemii niż restrykcja kaloryczna i na ile odnosi się to do grupy kontrolnej u osób dorosłych z cukrzycą typu 2. No i bardzo ciekawe badanie, bo ludzie często słyszą, a cukrzyca, no to trzeba przejść na dietę, doktorze, tak? Trzeba, rozumiem, schudnąć i nagle doktor, rozumiem, że jeżeli mówi, że trzeba schudnąć, to trzeba kalorie liczyć. No i właśnie pytanie, czy to jest najskuteczniejsza metoda, bo ja często pacjentom mówię, że lubię proste rozwiązania i rozwiązania, które nie bazują na liczeniu. I tutaj również porównano metodę związaną z liczeniem i metodę związaną z patrzeniem na zegarek. Dokładnie. Mamy tutaj 3 ramiona badania, czyli ta grupa kontrolna, czyli powiedzmy standardowe jakieś zalecenia. Tutaj generalnie nie zmieniono za bardzo tam stylu życia pacjentów. Liczenie kalorii i restrykcja kaloryczna o 1/4, 25%, czyli moglibyśmy powiedzieć, tam taki będzie efekt kumulacji przez 6 miesięcy, przez czas obserwacji, że ci pacjenci powinni poprawić ich stan metaboliczny, zmniejszyć masę ciała, poprawić glikemię. Wydaje się tam w założeniach bardzo ważna rzecz, że to będzie pewne. I strategia, ta intermittent fasting, ten okienko żywieniowe. I teraz to okienko żywieniowe w tym badaniu jest między 12 a 8 wieczorem, czyli mamy 8 godzin, okno żywieniowe, w którym można jeść. Teraz to jest bardzo ważne, że tutaj osoby, które były w tej grupie, do tej grupy były losowo przydzielone, nie miały liczyć kalorii, ale była zasada: jemy 12-8, między 8 a 12, kiedy jest ten okres postu, można pić wodę, albo można pić, jaka była przyjęta zasada, inne napoje, ale bezkaloryczne, czyli herbata, kawa, oczywiście bez mleka, bez cukru, etc. Państwo znają teraz założenia, więc nie skupiamy się tutaj na lekach, to są przede wszystkim tam osoby około 55 roku życia. Ta hemoglobina glikowana to są osoby z niekontrolowaną nawet do 11%, nawet takie osoby były. I skupmy się teraz na tych wynikach, bo to jest prawda. Jak my tutaj to weryfikujemy? Oczywiście pewne badania mają swoje wady i tutaj moglibyśmy powiedzieć, że to nie jest zbyt duże badanie, bo to jest 75 osób, średnia wieku, tak jak mówiłem, 55 lat plus minus 12 lat. I widać, że średnie BMI to były osoby typowo otyłość na pograniczu 2-3 stopnia, Tak. czyli mocno zaawansowana otyłość i średnia glikowana hemoglobina 8,1, czyli wybrano osoby, które miały niekontrolowaną cukrzycę, czy nie takie, że tam miały rozpoznaną cukrzycę, ale metabolicznie wszystko fajnie, żadnych problemów z masą ciała, albo tylko niewielka nadwaga. No nie. Osoby typowo z dużą otyłością, z niekontrolowaną cukrzycą. Teraz zwróćmy uwagę, większość badanych to są kobiety, to jest 71%. Przejdźmy teraz do analizy, jakie są najważniejsze wyniki. To jest okres obserwacji 6 miesięcy. Czy to jest długo, czy to jest mało? Generalnie pacjenci widzą efekty diety najwcześniej po 30 dniach. Oczywiście takie rzeczy, że czasami ktoś ma mniejsze objawy gastryczne wcześniej, ale to 30 dni to jest taki minimum, żeby spróbować. Najlepiej to jest to 90 dni. Tutaj mamy 180 dni, mamy 6 miesięcy i weryfikujemy, jak to wygląda. Najważniejsza rzecz, która nas interesuje, to najpierw, czy zmieniła się masa ciała. Pod skrótem TRE właśnie znajduje się ta strategia z okienkiem żywieniowym i zwróćmy uwagę, że ta średnia zmiana masy ciała to jest około 3,5%. Jeżeli my... I mamy tutaj wysoką istotność statystyczną. Tak, i to jest w porównaniu właśnie z tą grupą kontrolną, ten efekt jest istotny statystycznie. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Policzmy sobie na przykład ze 100 kg, 3,5%, 3,5 kg. To jest efekt całkiem niezły. Kiedy stosujemy leki w leczeniu otyłości, tam jest taka miękka zasada, żeby w 16 tygodniu, czyli to są 4 miesiące, żeby tą redukcję 5% uzyskać. Czy ten pacjent faktycznie jest takim pacjentem, który odpowiada na to. I to nie zawsze się udaje. U pacjentów na typowych lekach na odchudzania, to mówimy o podejściu bezlekowym. Tak, więc tu jest w porównaniu z kontrolą,
Natomiast w przypadku z restrykcją kaloryczną ta zmiana, ona nie była tutaj istotna statystycznie ze względu na ograniczoną liczebność grupy, ale liczmy tam 1,8, 2% masy ciała, więc prawie 2 razy mniejsza numerycznie. Tak, czyli statystycznie powiedzielibyśmy, że nie było statystycznej istotności mówiącej o tym, że ta redukcja była, mimo że widać, że ta redukcja była, tylko z racji tego, że grupa badana była niska, no to trudniej o uzyskanie statystycznej istotności na małych grupach, chyba że efekt jest duży, więc z racji tego, że w tym czasowym ograniczeniu uzyskaliśmy istotność, to znaczy, że tamten efekt jest silniejszy, tak można o tym powiedzieć. O co chodzi? Że jedno i drugie wywoływało pewien deficyt kaloryczny, związany z tym, że to wciąż jest jakiś rodzaj restrykcji, tylko że zamiast liczyć kalorie, co jest skomplikowane, bo musisz przeliczać każdy produkt, który jesz, polega to po prostu na tym, że ty masz pewną umowę wewnętrzną samemu ze sobą, że po prostu od do nie jesz. A to, czy to będzie od 8 do 16, czy to będzie od 12 do 20, czy jakkolwiek indziej, bo to pacjenci bardzo różnie robią, nie jest istotne, tylko to jest pewna taka umowa, że nie wiem, mi robię się głodny o 21, a jest już 20, a i okno mi się skończyło godzinę temu, to już po prostu nie jem i to jest własna decyzja, to nie jest jakoś przyspawane, że ty nie możesz tego zjeść, tylko to polega na tym, że to jest rodzaj wewnętrznej akceptacji ograniczenia, takiej własnej decyzji. Tylko tyle, że to ograniczenie jest dużo prostsze do przestrzegania niż liczenie kalorii. Dokładnie. Natomiast pamiętajmy, że to jest badanie u pacjentów z cukrzycą, z dużą otyłością, z wysoką hemoglobiną glikowaną, bo średnia 8,1% jest za wysoka dla większości pacjentów. Jeżeli ktoś ma powikłania, to te 8% u takiej osoby schorowanej najwyżej można przyjąć. Bo to też nie zawsze nam chodzi, żeby to była agresywna taka kontrola, ale generalnie większość pacjentów powinna mieć mniejszą tę hemoglobinę glikowaną. I teraz zwróćmy uwagę, jaki był efekt zarówno w tej strategii z okienkiem żywieniowym, to TRE, i z restrykcją kaloryczną, ograniczaniem kalorii, mamy podobne efekty, około mniej niż 1%. I to jest niecały 1% i moim zdaniem wynik jest super, dlatego że leki w badaniach klinicznych, one w porównaniu z placebo mają najczęściej między 0,5% a około 1-1,2% zmniejszenia hemoglobiny glikowanej, więc to jest dużo. Czyli to jakbyśmy pacjentowi dołożyli tabletkę, tylko że to nie jest tabletka, tylko po prostu edukacja. Tak, więc to jest efekt jak za jeden dobry lek, bo te słabsze mają tam pół, a te lepsze, takie, które są gdzieś tam, uważamy, że one powinny być tymi frontmenami w leczeniu cukrzycy, mniej więcej 1%. I to jest super wynik, widać, że i w jednym i w drugim przypadku to zadziałało, tylko w tej strategii z okienkiem kalorycznym, którą, umówmy się, nie zawsze jest łatwe do zastosowania, ale tu nie ma tego liczenia kalorii. Mamy po prostu być ze sobą fair, możemy być dłużej w tym okresie głodówki postu i teraz zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Można byłoby się zadać pytanie, to są pacjenci z cukrzycą, czy oni nie powinni troszeczkę więcej zjeść w międzyczasie, żeby nie było hipoglikemii. W tym badaniu, w tej populacji 6 miesięcy kontroli, 1/3 zrandomizowana, losowo przydzielona tej grupy z głodówką i my nie mamy odnotowanej hipoglikemii objawowej. Czyli nic poważnego się nie działo. Czyli to nie jest tak, że pacjent nie zjadł, to zemdlał, stracił przytomność, skończył w szpitalu. Nie. Także wbrew pozorom ten organizm zazwyczaj jest w stanie pozwolić sobie na te okresy bez jedzenia i wciąż utrzymać homeostazę, czyli równowagę, która sprawia, że nie ma zagrożenia. Także żadnych skutków ubocznych. Tak, więc mniej więcej dla tych Państwa, którzy chcieliby taką esencję poznać, widzimy, że strategia z okienkiem żywieniowym w ciągu 6 miesięcy zmniejszyła masę ciała, poprawiła hemoglobinę glikowaną i te efekty są 3,5% dla pacjenta z otyłością. Zobaczy różnicę. Czy to mogłoby być więcej? Pewnie można. Zawsze efekt kumulacji. Można by dołożyć trochę innych modyfikacji, trochę zmienić skład tych produktów, dołożyć troszeczkę aktywności i każda z tych modyfikacji będzie dawać wpływ potęgujący ten efekt redukcji masy ciała. Także tu mówimy o tym, że tylko wprowadzono to okno i absolutnie nic więcej, żeby ocenić efekty w tym jednym wpływie terapeutycznym, ta jedna decyzja terapeutyczna. Ale jeżeli podjęlibyśmy tych decyzji terapeutycznych modyfikujących ten styl życia więcej, to wiadomo, że te efekty będą się kumulować w postaci nie tylko takiej addytywnej, czyli takiej dodającej się, ale czasami też w pewien sposób mnożącej, potęgującej w swój wzajemny efekt. Dobrze, przejdźmy teraz do omówienia paru szczegółów z badania, bo ważne, kiedy my chcemy przełożyć wyniki badania na takie życie, powiedzmy, Realne, życie rzeczywiste, Kowalskiego. spoza badania, czy to w ogóle są jacyś pacjenci tacy wyjątkowi, czy to jest taki klasyczny pacjent. Teraz zobaczmy tak, że tutaj w każdej z tych grup
80% pacjentów było na metforminie. Metformina jest tak podstawowym lekiem, to nawet można było zarzucić, że to jest trochę mało tych pacjentów, ale dominująca większość jest na metforminie. Czyli to są badanie tych efektów niezależnie od tego, na jakich tych pacjenci są lekach. Tak, mamy bardzo dużo leków, mamy też te pochodne sulfonylomocznika, które czasami obwinia się o indukowanie hipoglikemii, między innymi przy rozwiązaniach niskowęglowodanowych i których część osób się boi, albo na przykład boi się niejedzenia, bo oni biorą te leki i może im cukier spaść. I tutaj mówimy o tym, że mieliśmy pacjentów, tak jak mówiliśmy, z cukrzycą, z otyłością, część z nich, tak jak tutaj jest napisane, z pochodnymi sulfonylomocznika, i mimo tego nie udokumentowano żadnych klinicznych hipoglikemii, jakichś poważnych skutków ubocznych, rozwiązania ograniczenia czasowego spożywania posiłków. Tak, natomiast jak Państwo popatrzą w szczegóły na inne leki, to tutaj są pewne różnice między tymi grupami. Zresztą mógł powiedzieć, zaraz, ktoś tu ma inhibitory SGLT2, czyli tak zwane flozyny, jest ich większy odsetek pacjentów jest w tej grupie z okienkiem żywieniowym. Ale mamy niżej taką pozycję Medication Effect Score, i tu chodzi o to, żeby ocenić, jaki ma wpływ hipoglikemizujący, obniżający hemoglobinę glikowaną, ten zestaw leków, które pacjenci mieli. Bo faktycznie te leki się różnią między swoimi właściwościami i faktycznie nawet więcej tutaj tych preparatów GLP-1 mają pacjenci z okienkiem żywieniowym, natomiast ten efekt hipoglikemizujący, jak będziemy brać uwagę właśnie ten zestaw leków, jaki tam pacjenci mieli, insulinę, to wydaje się, że między grupami jest dosyć porównywalny. Nie było istotnej statystycznie różnicy pomiędzy tymi grupami. Czyli zawsze się staramy w takich badaniach jak najwięcej czynników wyłączyć. Tak jak mówiliśmy, że tutaj już nie oceniano żadnej aktywności, żadnych innych pozytywnych modyfikacji, które można by wywrzeć u tych osób, a mimo tego mamy tak wiele czynników wpływających, confounding factors tak zwanych, które mogą nam tutaj zakrzywiać te wyniki, dlatego staramy się po prostu to wszystko analizować i też patrzeć, a nie chować pod stół i mówić, a mój dziadek całe życie palił i na przykład nie miał raka. I dlatego o to chodzi, że pojedyncze małe grupy mogą być nieistotne, a jak bierzemy większe grupy, to staramy się te różnice między tymi grupami zagubić, ale nie zawsze się to idealnie udaje i w ten sposób mamy metody statystyczne, które pozwalają nam na przeliczenie, na ile te czynniki mają wpływ. I tutaj zostało to po prostu pokazane, przeliczone, a nie schowane pod dywan, że to po prostu najprawdopodobniej nie miało istotnego wpływu na wynik tego badania, bo staramy się określić tą jedną rzecz, na której nam zależy. Wyjściowe BMI widać, że bardzo porównywalne. Wyjściowa glikowana hemoglobina bardzo porównywalna. Masa ciała przeciętna porównywalna. Nawet wzrost jest porównywalny. No, ciekawe, nie? No ale to tak się staramy, żeby tych czynników modyfikujących, takich zmienionych było jak najmniej. Ja zwrócę uwagę na jedną rzecz, bo teraz się zastanowimy, o Jezu, dla kogo to ja tu mam, panie, tyle cukrzycę, tyle mam leków. Zobaczcie Państwo, średni czas trwania cukrzycy u tych pacjentów to jest w zależności od grupy 12, 14, 15 lat. Czyli to są weterani cukrzycowi. To tam niektórzy mają tam mniejsza część to tam ma nawet 20 lat, nie? Bo to jest pewien średnia z składu, więc są pacjenci, którzy biorą leki, tam pojedyncze osoby nawet, no nawet nie pojedyncze, ale były na insulinie, otyłość, hemoglobina glikowana jest duża i można coś takiego zastosować. I to działa. Jeżeli byśmy sobie wyobrażali, no dobrze, a kiedy będą efekty? Tu jest takie dynamiczne pokazanie przebiegu tych 6 miesięcy, jak zmniejszała się masa ciała tych badanych grup. I popatrzcie Państwo na ten pomarańczowy, to TRE, to jest właśnie to okienko żywieniowe. Niesamowite, że te efekty już 2%, średnio 2%, bo to niektórzy trochę bardziej, niektórzy trochę mniej, ale te efekty już się pojawiły po 1 miesiącu. Czyli te 30 dni, o których mówiłeś. Tak, i teraz jeżeli Państwo, tu jest troszeczkę galimatias i linię trendu każdy z Państwa widzi. Pomarańczowa, granatowa, szara. Ale jeszcze mam coś bardzo ciekawego, to znaczy, że tam mamy takie poziome, małe kreseczki dla każdego miesiąca, jak jest zakres 95%. Czyli jak ta grupa, większość, gros grupy, jaką miała korzyść. I zobaczcie Państwo, że już po pierwszym miesiącu okienko żywieniowe jest pod kreską, czyli tam prawie każdy stracił statystycznie. Prawie każdy stracił, to nie jest duży efekt po miesiącu, ale widać, że średnia jest 2%, ale każdy jakąś tam różnicę widzi.
aż do sytuacji, że po 6 miesiącach właśnie jest tam było w Średnio 3,5. 3,6, tutaj jest na grafie pokazane 4%, więc ta procentowa, bo to było 3,5 było względem kontroli, ale bezwzględnie, jakbyśmy względem Wyjściowej masy ciała. wejściowej, to jest ponad 4%, więc to jest bez leków taką dosyć, można było powiedzieć, niestandardową strategią super wynik. Wchodzimy w dalsze szczegóły i teraz straszna tabela, ale postaramy się rozkodować najważniejsze rzeczy. Pierwsze pytanie jest takie, no dobrze, ale te procenty masy ciała, ile to było tych kilogramów? I zwróćmy uwagę, że dla pacjenta, nie porównując w ogóle z kontrolą, średnia utrata masy ciała to było 4,5 kg, jeżeli stosował to okienko żywieniowe. Dla pacjenta, który stosował restrykcję kaloryczną, to było 2,6 kg. Czyli było to dużo bardziej uciążliwe, wymagało przeliczania wszystkiego i dawało prawie 2 razy gorszy efekt. Tak. Natomiast dla kontroli tutaj nie jest to istotne statystyczne względem początku, ale tak średnio ten kilogram, tak przyjmijmy dla uproszczenia. Więc tu widzimy, że to nie jest tam, że to procentowo, ale to są faktycznie parę kilogramów za pomocą tej metody odchudzania można jak najbardziej osiągnąć. A teraz jaki to jest w takim razie obwód w pasie, bo to też nas interesuje, na to też patrzymy. Czyli czy ten rozmiar spodni się zmienił? Zobaczmy, prawie 4 cm. Średnio. Tak. I rozstrzał był od nawet 6 cm do 2 cm, czyli każdy ileś tam zgubił. Mniej lub więcej, ale każdy z tego brzucha zgubił. Także tutaj efekt jest i również w przypadku restrykcji kalorycznej ten efekt jest. Te efekty są bardzo, bardzo porównywalne, prawie że takie same. A teraz spójrzmy jeszcze na porównanie, bo to zawsze jest pytanie, a cholesterol, co się z tym cholesterolem stanie? Tu ma duże znaczenie, bo tu mamy pacjentów obciążonych kardiologicznie. W przypadku właśnie tej restrykcji kalorycznej jedyny istotny efekt względem początku to jest efekt na cholesterol HDL, bo tutaj on praktycznie u wszystkich wzrósł. O kilka tutaj punktów, to 3,2 mg na decylitr, to nie jest jakoś tam bardzo dużo, ale to było niezależnie gdzieś tam, niezależny taki dodatkowy efekt. Problem z istotnością statystyczną, ale może to wynikać głównie z małych grup, ale widać, że ten efekt jest i w przypadku restrykcji kalorycznej tego efektu już nie było widać. Nie? Więc tutaj widać, że jest większy rozrzut. Że jest większy rozrzut, nie? Niekoniecznie. Te porównania między grupami, tutaj większej rzeczy nie było istotnych statystycznie. Ale to, co ewidentnie widać, to jest właśnie ta masa ciała w obydwu przypadkach, zarówno w stosunku do kontroli, jak i restrykcja w stosunku do kontroli. Mamy tutaj kwestię glikowanej hemoglobiny, ta tutaj przede wszystkim spadła w bardzo porównywalny sposób, ale na przykład czas pozostawania w stanie euglikemii tutaj się już zauważalnie nie poprawiła, chociaż wiemy, że głównie staramy się oceniać tą glikowaną hemoglobinę i to jest ten nasz parametr, do którego dążymy w kontroli cukrzycy, także to jest dla nas dobry parametr. Natomiast na pewno te efekty na masę ciała, na obwód pasa są takie najbardziej spektakularne, na hemoglobinę glikowaną, ale co jest ważne, nie odbywa się to przy tym, że przy okazji tej głodówki, że ten cholesterol nagle się bardzo pogarsza. Tu raczej nie było tu aż takiego dużego efektu. Czyli tutaj po prostu różnicy w cholesterolach istotnych statystycznie nie było. Teraz omówimy jeszcze jedną tabelę na temat tego, jak to w praktyce wyglądało z tym żywieniem, aktywnością i co tam się działo u tych naszych uczestników tego badania. Teraz niech Państwo popatrzą na pierwszy rząd, ten Daily Eating Window, to znaczy tutaj mamy dla każdej grupy poszczególnione, jakie było średnie to czas okienka żywieniowego, jak się zmieniło po 6 miesiącach. Teraz zwróćmy uwagę, że docelowo w tej strategii z restrykcją okienka żywieniowego miało być 8 godzin, od 12 do 20. Potem tylko jest post i spożywanie napojów. I to nie wszyscy to osiągnęli. I taki był cel, ale średnio to było troszeczkę dłuższe, ale widać, że był rozstrzał, nie? Także jedni to przestrzegali, drudzy niekoniecznie. Wyjściowo te okno żywieniowe było długie. Także widać, że w tej grupie z jedzeniem ograniczonym czasowo, z tym okienkiem żywieniowym, tu jest rzecz, która ewidentnie się zmieniła. W przypadku restrykcji kalorycznej czy grupy kontrolnej długość tych okien się nie pozmieniała, nie? Czyli tutaj widać, że te wartości w zasadzie i baseline i po 6 miesiącach baseline i po 6 miesiącach zarówno w grupie z restrykcją kaloryczną, jak i kontrolną żadnej różnicy nie było. Czyli pod względem tego, w jakich godzinach ludzie jedli, zmieniło się tylko i wyłącznie w grupie z tym oknem żywieniowym. Ja zwrócę jeszcze na dwie rzeczy uwagę. Pierwsza, zobaczcie Państwo, że te okna żywieniowe u tych takich
pacjentów z tą niewyrównaną cukrzycą, one nie są bardzo długie i u nas też nie są statystycznie bardzo długie. To nie jest 16 godzin, nasze okno żywieniowe, 8 godzin śpimy. To jest krócej. To jest tutaj właśnie 11-12 godzin w praktyce. I niewielka modyfikacja, że to jest znowuż efekt kumulacji drobnej modyfikacji, że to okno to nie jest nagle jakaś gigantyczna transformacja dla tego pacjenta, tylko to jest tak, przesuwamy śniadanie, przesuwamy kolację i nagle się okazuje, że jest okno. I to jest druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, że tej strategii, która najlepiej wypadła, ci pacjenci de facto nie jedli śniadania. Znaczy pewnie tam kawę sobie pili, jakąś czarną czy tam wodę, ale nie ma tutaj śniadania. Nagle taki dogmat, który ciągle jest powtarzany, nie ma go. Nie jest potrzebny tutaj. Że wypada po prostu jeden posiłek. Ale ja też domyślnie jem 2 posiłki. Pierwszy w okolicach 12, drugi koło wieczora i to wtedy to okno samo powstaje naturalnie i trwa od 6 do 8 godzin, nie? Tak. I to może być prosta modyfikacja, czyli to nie wymaga liczenia kalorii, a okazuje się, że mimo tego, że te kalorie nie były liczone, to się zmieniły z powodu tego okna, bo to wciąż jest jakiś rodzaj restrykcji nałożonej samemu na siebie. Czyli restrykcją może być to, że jemy na przykład tylko 1 owoc, albo tylko 1 kromkę chleba zamiast zwyczajowych 4, może być tylko 1 pyrka na obiad na przykład, a może to być ograniczenie czasowe albo liczenie wszystkich kalorii. I tutaj okazuje się, że jeżeli ta restrykcja jest skuteczna w jakiejkolwiek postaci, na przykład czasowej, to i tak przekłada się na restrykcję kaloryczną. Czyli ci pacjenci średnio gubili około 300 kilokalorii na dobę na przestrzeni tych 6 miesięcy z powodu zawężenia okna żywieniowego. Czyli im nie trzeba było nic kazać, nic liczyć, mierzyć, ważyć, kombinować, tylko po prostu odtejemy, dotejemy, koniec. I to już dawało ten efekt 300 kilokalorii, który był pożądany i okazuje się, że efekt ten był większy niż w przypadku tej restrykcji kalorycznej między wyjściowym a tym pożądanym długofalowo. Bo to liczenie kalorii przez 4 pierwsze tygodnie było na zasadzie rozpisanej, dowożonej diety przez zewnętrzną firmę, a kolejne tygodnie to już ci pacjenci mieli sami to po prostu gotować i kontrolować. Więc wiadomo, że ten dłuższy follow-up w praktyce może być gorszy, bo dużo łatwiej jest przestrzegać okna żywieniowego, niż liczyć, mierzyć, ważyć wszystko, co jemy codziennie. No jest to po prostu uciążliwe. Przejdźmy teraz do kolejnych rzędów. Jaki był skład procentowy odżywczy pokarmów? I zobaczmy, to my tu nie mówimy o diecie niskowęglowodanowej, keto czy jakiejś innej. To jest taka, powiedzmy, tam rozkład jest taki, powiedzmy, mainstreamowy. I zobaczmy, aż 40% i to we wszystkich grupach energii pochodziło z węglowodanów, a około 15% z cukrów prostych de facto. Czyli to jest bardzo dużo dla takiego pacjenta. Taka śmieciowa dieta byśmy to nazwali przy tak wysokim spożyciu tych cukrów prostych. No źle skomponowana, powiedzmy. I zobaczcie Państwo, mimo tego, niezależnie od tego, to okno żywieniowe daje efekty. I to efekty, jak moglibyśmy porównywać leku na cukrzycę, który działa na masę ciała i działa na glikemię. Czyli tu się nic nie zmieniło. Cholesterol spożywany był ten sam. Cukier w diecie pozostał mniej więcej ten sam. Kofeina została ta sama, żeby nie było mówione, że nie wiem, ci pacjenci tam wciągali gigantyczne ilości zielonej herbaty, która ich odchodziła. Z alkoholem było podobnie i z aktywnością fizycznie też podobnie. Trochę... Nastąpiła tu niewielka różnica, chociaż... No, tak 10% prawie, to dosyć dużo. Chociaż jest ona porównywalna jak w innych grupach, nie? Też takie odchylenia plus minus 10% potrafiły wystąpić, na przykład grupa kontrolna tutaj zaczęła się mniej ruszać. Tak, ale nie było to faktycznie istotne statystycznie. Nie miało wpływu. Uznajemy, że nie było, że mimo że to się numerycznie zmieniło, ale zwróćcie Państwo uwagę, nadal to jest taka dieta mainstreamowa, dużo węglowodanów, zobaczcie Państwo, to jest 15% cukrów prostych, które powinny być unikane, bo tam są bardzo gwałtowne wyrzuty insuliny po tym. To są pacjenci z cukrzycą typu 2 i u nich trzustka, ona potem wpadnie w niewydolność, będzie potrzebna insulina i tutaj też dużo pacjentów miało insulinę, ale ci pacjenci mają wydolne trzustki jeszcze i katują je cukrami prostymi. I to wszyscy o tym mówią, że to ma być indeks glikemiczny co najmniej niski, ale tutaj mimo to pacjenci to stosowali. Te odsetki są tak zbliżone niesamowicie na przykład do spożycia energii z białka. Masakra, a mimo to jest efekt. Ten efekt tego okna żywieniowego jest istotny. Czyli można by powiedzieć, że dla otyłego pacjenta z cukrzycą zalecenie proszę przez maksymalnie 8 godzin dziennie jeść, przez pozostałe 16 nie jeść, daje efekt porównywalny z wypisaniem dobrego, skutecznego leku na cukrzycę. Dokładnie.